Najmłodsza osoba miała zaledwie 26 lat. Rozpocznę od największego zabójcy Polaków spośród nowotworów, to jest raka płuc. Chcę jednak, abyście nie dostali jakichś mglistych informacji, które powodują stres, tylko najbardziej konkretne dane. Cześć pacjenci! Ta seria pewnie nigdy by nie powstała, gdyby informacje w internecie naprawdę były tym, czego ludzie szukają. Znacie to uczucie? Szukacie, co oznacza jakiś drobny objaw, a Google od razu straszy was rakiem. W większości przypadków to coś banalnego, ale stres zostaje. Co gorsza, rzadko kiedy ktoś tłumaczy, co dalej z tym objawem zrobić, do jakiego lekarza pójść, jakie badania wykonać. Szukając rzetelnych informacji trafiłem na wartościowe źródło – opisy pacjentów na siepomaga.pl. To tam ludzie szczegółowo opisują swoje objawy, przebieg choroby, leczenie, a nawet błędy, które popełnili po drodze. I wtedy pomyślałem, dlaczego nie zebrać tego w jednym miejscu? Tym bardziej, jeśli takie historie z życia wzięte zestawię z wiarygodnymi źródłami, na przykład badaniami naukowymi. W tej serii pokażę wam wszystko, co warto wiedzieć, jeśli chodzi o najpoważniejsze choroby. Od nowotworów po schorzenia układu krążenia i nerwowego. I będę zachęcał was do tego, aby się badać. Chcę jednak, abyście nie dostali jakichś mglistych informacji, które powodują stres, tylko najbardziej konkretne dane, jakie mogłem odnaleźć. Kto najczęściej choruje, które objawy występują najczęściej, a które rzadziej, jakie mogą być namacalne konsekwencje późnego wykrycia i jaka profilaktyka jest możliwa, jeśli chodzi o badania. Ktoś powie, ale on nie jest lekarzem, więc skąd to wszystko może wiedzieć? Wszystkie informacje opieram na rzetelnych źródłach, takich jak badania naukowe, wypowiedzi lekarzy czy historiach samych pacjentów. Wszystkie źródła będę podawał również w opisach do odcinków. W dzisiejszym odcinku rozpocznę od największego zabójcy Polaków spośród nowotworów, to jest raka płuc. Według publikacji OECD Krajowe profile dotyczące nowotworów Polska 2023 rak płuc jest nowotworem, na który najczęściej chorują polscy mężczyźni i drugim pod względem zachorowalności nowotworem u Polek. Jednocześnie jest także nowotworem, z powodu którego umiera najwięcej Polek i Polaków. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nowotwór ten przez długi czas przebiegać może bezobjawowo. Stąd tak ważna jest profilaktyka. Dlatego przede wszystkim nie powinniśmy palić papierosów oraz nie przebywać w pomieszczeniach, w których narażeni jesteśmy na wdychanie dymu papierosowego. To główna sprawa. Druga to badania profilaktyczne. Według specjalisty chorób płuc, konsultanta wojewódzkiego w tej dziedzinie pani Iwony Witkiewicz, osoba niepaląca powinna wykonywać rentgen klatki piersiowej minimum raz na 2 lata, a osoba paląca minimum raz w roku. Przy czym, jak podaje portal zwrotnikraka.pl, zgodnie z zaleceniami ekspertów ważne jest to, aby zdjęcie było wykonane w 2 projekcjach, tylnio-przedniej oraz bocznej. Jeśli będziemy wykonywać te 3 zalecenia, czyli nie palić, unikać przebywania w pomieszczeniach zadymionych od dymu tytoniowego oraz robić okresowo rentgen klatki piersiowej, to już bardzo dużo w zakresie zapobiegania zachorowaniu, ewentualnie wczesnym wykryciu tej choroby. No więc kogo ta choroba dotyczy? Zdecydowanie najczęściej palaczy, ale zachorować mogą również ci, którzy nie palą. Na przykład rak gruczołowy płuc może dotykać osób, które nie paliły. Według badania z 2019 roku opublikowanego na portalu PubMed, mediana wieku w momencie diagnozy wynosiła 68 lat. Została ona podana po przebadaniu ponad 150 000 osób na przestrzeni 10 lat. A jak to wygląda w praktyce u nas w Polsce? Przecież nie jeden z nas znał lub zna osobę, która chorowała na raka płuc w młodszym wieku. W tym celu przeanalizowałem 81 zbiórek chorych na portalu Siepomaga. Średni wiek w momencie diagnozy wynosił 53 lata. Co ważne, najmłodsza osoba miała zaledwie 26 lat, a co 4. pacjent miał mniej niż 50 lat. 10% pacjentów miało nawet mniej niż 40 lat. Widzimy więc wyraźnie, że mimo że choroba co do zasady dotyczy osób starszych, to nierzadko dotyczy osób młodszych, w tym naprawdę bardzo młodych. Zamiast wymieniać dziesiątki objawów, przeanalizowałem prawdziwe historie pacjentów z portalu Siepomaga, którzy zmagali się wyłącznie z rakiem płuc i zestawiłem je z tym, co mówią badania naukowe.
No więc jeśli dotąd mieliście przekonanie, że chory na raka płuc będzie zawsze kaszlał, to byliście w błędzie. W pracy opublikowanej na portalu PubMed w 2020 roku, w której wzięto pod uwagę prawie 10 000 pacjentów, najczęstszym objawem był co prawda kaszel, ale dotyczył on tylko 34% przypadków. Na kolejnych miejscach były duszności, ból w klatce piersiowej, utrata wagi, krwioplucie i osłabienie. Co ważne, ponad 31% osób w momencie diagnozy nie miało żadnych objawów. A jak wyglądała sytuacja w praktyce polskich pacjentów? Na 81 takich historii 39 osób opisało dokładnie swoje objawy. I tu również dominującym objawem był kaszel, dotyczył on ponad 25% pacjentów. Kolejnymi objawami było osłabienie, problemy z oddychaniem, w tym duszności, ból lub ucisk w klatce piersiowej oraz 4 objawy o tej samej częstości występowania. To jest krwioplucie, ból barku, zapalenie płuc i utrata wagi. Ponadto osoby doświadczające przerzutów do kości doświadczały głównie bólu pleców lub bólu nóg, a osoby z przerzutami do mózgu opisywały, że zmagały się z bólem głowy, padaczką i mdłościami. Pamiętajcie jednak, że powyższe informacje nie wykluczają występowania innych, mniej częstych objawów. Więc co należy zrobić, jeśli zauważymy u siebie podobne objawy? Na wstępie trzeba wiedzieć, że wiele z tych symptomów może mieć inne, łagodniejsze przyczyny, ale nie wolno ich ignorować. Dlatego należy zgłosić się do pulmonologa, to specjalista od chorób płuc. Podstawowe badania, które mogą pomóc w diagnozie, to rentgen klatki piersiowej, jak już mówiłem w projekcjach tylno-przedniej i bocznej, oraz tomografia komputerowa. Na te badania potrzebne jest skierowanie, nawet jeśli chcemy je zrobić prywatnie, bo wykorzystują promieniowanie. Dlatego najważniejsze jest jedno – nie odkładajmy wizyty u lekarza. Im wcześniej zadziałamy, tym większa szansa, że unikniemy poważnych konsekwencji. Dlaczego powinniśmy działać, zanim będzie za późno? Bo rak płuc wykryty zbyt późno bardzo często daje przerzuty, a te drastycznie pogarszają rokowania. Spośród pacjentów opisujących swoje historie na Sie pomaga, aż 43 osoby miały przerzuty. Oprócz tych do węzłów chłonnych najczęstszymi były do kości, do mózgu, do wątroby i do nadnerczy. Ktoś może jednak powiedzieć, że historie chorych na siepomaga.pl nie są reprezentatywne, bo zbierają pieniądze na leczenie najczęściej osoby młodsze. Dlatego sprawdziłem także, co mówią na temat przerzutów badania naukowe. Według artykułu na portalu PubMed opublikowanego w 2022 roku na temat przerzutów poza klatkę piersiową, miejsca przerzutów pozostają te same, co w przypadku pacjentów prowadzących zbiórki. Różnica polega na częstości występowania. Zarówno przerzuty do kości, jak i do centralnego układu nerwowego, w tym do mózgu, wątroby i nadnerczy, występowały jeszcze częściej. A jak rozpocząć diagnostykę? Na szczęście mamy kilka dróg, żeby zacząć badania. Możemy zrobić to publicznie poprzez kartę DILO. To najprostsza i często najszybsza opcja. Należy pójść do lekarza rodzinnego lub innego specjalisty przyjmującego w ramach NFZ. Jeśli na podstawie wizyty i podstawowych badań uzna, że może chodzić o nowotwór, wystawi kartę DILO. Dzięki niej diagnostyka i rozpoczęcie leczenia mogą potrwać mniej niż 7 tygodni. O samej karcie opowiem Wam jednym z kolejnych odcinków. Druga opcja diagnostyki to leczenie prywatne w ramach abonamentu lub prywatnej opieki medycznej. Jeśli korzystamy z prywatnego pakietu, możemy rozpocząć diagnostykę tam. Pamiętajmy jednak o kilku zasadach, a mianowicie o tym, że skierowanie na tomografię czy rentgen zazwyczaj wymaga wizyty stacjonarnej, a nie teleporady. Często skierowanie od lekarza prywatnego nie będzie honorowane w NFZ, więc jeśli zechcemy kontynuować leczenie publicznie, prawdopodobnie będziemy potrzebować nowego skierowania od lekarza z wizyty na NFZ. Firmy oferujące prywatne pakiety mają także maksymalne terminy realizacji wizyt i badań. Warto je znać i egzekwować. Podsumowując, nie palmy papierosów pod żadną formą, a jeśli już chcemy palić, to przynajmniej raz w roku róbmy sobie RTG klatki piersiowej. Nie przebywajmy w zadymionych pomieszczeniach od dymu papierosowego. Jeśli nie palimy, to i tak róbmy rentgen klatki piersiowej co 2 lata.
Jeśli mamy groźne objawy, działajmy szybko i wybierajmy najszybszą w danym momencie opcję diagnostyki. Lekarz od płuc to pulmonolog. Pamiętajmy, że im więcej wiemy, tym bardziej świadome będą nasze wybory. Mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi otrzymaliście garść praktycznej wiedzy. Jeśli macie pomysły na kolejne odcinki, wpisujcie je proszę w komentarzach. Na pewno będę korzystał z Waszych propozycji. Do zobaczenia!